Nastał obecnie taki czas, że nie wypada nie ćwiczyć. Każdy ćwiczy z Lewandowską, z Chodakowską, a ja jak patrzę na siebie w lustro, to chyba z panią Gessler. Wpisując się w ten trend, mam dzisiaj dla Was ćwiczenia ze spękacza jednoskładnikowego. Pomęczę go dla Was na 2 sposoby. A do tego klimatyczne jajeczka do kompletu. Pudełko drewniane i 3 jajka, to wszystko pasuje do siebie idealnie. Plus serwetki, które mi się szalenie spodobały. Ta serwetka stanowi część większej serii. Teraz w sklepie mamy 4 serwetki, które idealnie do siebie pasują. Klasyczne spękania jednoskładnikowe zaczynamy od pomalowania powierzchni na ciemny kolor. Brąz jest uniwersalny i praktycznie zawsze pasuje, ale ja postanowiłam dobrać coś do kolorystyki serwetki. Przypominam, że ja zawiasami się nie przejmuję, po prostu je cieniutko zamalowuję. Teraz nałożę spękacz jednoskładnikowy. Preparat nakładam pędzlem syntetycznym. Staram się nakładać grubo, ale przy odwróceniu bokiem preparat mi nie ścieka. Spękacza nie nakładam na całą powierzchnię, pozostawiam część obszarów wolnych od preparatu. Jeżeli Wam jest wygodniej, spękacz także można nanieść gąbeczką. Ja wolę pędzlem, bo wydaje mi się, że pędzlem rozprowadzam preparat bardziej równomiernie. Preparat po wyschnięciu jest błyszczący i wtedy dobrze widać, w którym miejscu został on położony, a gdzie nie. Pudełko jest małe i chciałabym osiągnąć niewielkie i chaotyczne spękania, więc użyję do położenia farby gąbeczki. Na to, jak wyjdą nam spękania, wpływa bardzo dużo zmiennych. Czym nakładamy farbę, jaka to jest farba i jak grubo ją nakładamy. Gęstość farby także niezwykle nam wpływa na jakość spękań. Uwaga, chwila koncentracji. Zobaczcie, jak konsekwentnie i równomiernie zamalowuję powierzchnię. Jeżeli chciałabym poprawić powierzchnię pomalowaną chwilę temu, to by mi się nie udało. Gąbka czy pędzel zamiast domalować niedoróbkę zrobiłaby w tym miejscu paskudną dziurę. My tu gadu, a spękacz już zaczyna działać. Kilka minut po położeniu farby zaczynają pojawiać się pęknięcia. Jeżeli chcecie, żeby były mocniejsze, warto powierzchnię podsuszyć suszarką. Powierzchnia już jest sucha i w tej chwili wygląda tak. A teraz pokażę Wam, jaki efekt osiągnę kładąc farbę pędzlem. Tutaj kierunek spękań zależy od kierunku nakładania farby. Zobaczcie, nakładam farbę w poprzek. Dzięki temu większość spękań po wyschnięciu będzie miała układ poziomy. A jeżeli marzycie o bardzo dużych i grubych spękaniach, to po pierwsze zastosujcie rzadszą farbę, po drugie podsuszcie wszystko suszarką. Spękania podsuszamy zaraz po ich nałożeniu. Gdy praca wyschnie, możemy przystąpić do przyklejania serwetki. Wzór wydrę za pomocą pędzelka i wody. Wydzieranie wzoru jest szybkie i łatwe. Przy wycinaniu zawsze ryzykujemy, że na pracy będą odznaczały się granice serwetki. Jeżeli macie wzór taki delikatny jak ja, a spękania wyszły Wam bardzo agresywnie, i nawet nie chodzi tutaj o wielkość spękań, co o kolor spodniej farby. Przykładamy serwetkę i widzimy, że wzór po przyklejeniu może być przez spękanie mało widoczny, to wtedy po prostu trzeba go podmalować. To podmalowanie nie musi być perfekcyjne, według mnie najlepiej jak jest zrobione tak mniej więcej. I teraz jeżeli przykleicie serwetkę, wzór będzie naprawdę znakomicie widoczny. Używam kleju z werniksem i normalnego szerokiego pędzla syntetycznego. Przyklejam i się nie przejmuję, ponieważ wszystkie zmarszczki, które mi się ewentualnie zrobią, i tak nie będą widoczne. Oczywiście staram się przykleić idealnie, ale przecież pod spodem mam całą siateczkę spękań, więc tych ewentualnych zmarszczek nie będzie widać. Pozostałe boki pudełka ostawiam w ten sam sposób. Te 2 serwetki różnią się między sobą tylko kolorem motylków. Wzory oczywiście wyrywam techniką na wodę i przyklejam. I jak tam ćwiczenia z pędzlem w moim towarzystwie, mam nadzieję, że idzie Wam dobrze. Miał być skalpel z Chodakowską, a wychodzi nam pędzel z Inspirello. Lubię spękania i inne dziwne preparaty, ale uważam, że pędzel i klej wystarczy do stworzenia fajnej pracy. Czyli małe ćwiczenie, co by tutaj robić, żeby się nie narobić. Na dnie pudełka także przykleiłam nasze jajka. Zarówno dół pudełka, jak i wszystkie jego boki obchlapię szarą farbą akrylową. Na końcu filmu porównam Wam efekty, ale na razie wszystko przemalowuję i zabezpieczam jeden raz lakierem akrylowym matowym. A teraz jajka. Jajka poszły raz, dwa. Po pierwsze zaszlifowuję szef papierem ściernym. Jajko nabijam na patyczek do szaszłyków i całość przemalowuję jeden raz, ale dość grubo, białą farbą akrylową.
Gdy wszystko będzie suche, mogę zacząć przyklejać serwetki. Wszystkie drobne elementy przygotowałam już wcześniej, więc teraz zostało mi tylko przykleić. Przygotowane wzory prezentują się tak. Na jajku klei się kiepsko, ponieważ często powstają zmarszczki. Żeby tego uniknąć, warto wzór podzielić na bardzo małe części. Czym mniejszy element, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zmarszczki. Ale pomysł jest taki, żeby jajeczka na końcu pochlapać farbą, więc nawet jeżeli coś się pomarszczy, to nie będzie tego potem widać. Lubię kolor chlapania dobierać odcieniem do koloru, który występuje na serwetce. W tym filmie jajka pochlapałam na szaro oraz na kolor szary połączony z niebieskim. Teraz wystarczy jajka polakierować i dodać jakieś ładne końcówki, żeby wyglądały elegancko. Jeżeli lubicie biżuteryjne zakończenia do jajek, zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. Mamy naprawdę duży wybór. Są jeszcze takie fajne końcówki od razu z zawieszką. Ale jeżeli nie lubicie takich cudów techniki, to zwyczajna kokardka z perełką wygląda super. Koniec naszych ćwiczeń, czas na podsumowanie i porównanie. Tak wygląda spękacz jednoskładnikowy, w którym białą farbę położyłam gąbką. Delikatne spękanie bez określonego kierunku. Tył pudełka, tutaj farbę położyłam pędzlem. Farba została położona poziomymi ruchami i tak też układają się w tej chwili spękania. A tył pudełka jest bez spękań i prezentuje się tak. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Może nasza masa i rzeźba pozostała bez zmian, ale mam nadzieję, że poczuciem estetyki jakoś wstrząsnęliśmy wspólnie. Tradycyjną listę produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na inspirello.pl i do naszego sklepu.